Polędwiczki wieprzowe wędzone. W pełnym słońcu zawsze wyglądają najlepiej. Mogą być w wersji soczystej, ale można je też podsuszyć. Pokażę, jak je zrobiłem. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Mam krótką przerwę w swoich codziennych zawodowych zajęciach, więc czas na odrobinę przyjemności. Polędwiczki. Jak je kupiłem, to miały 2,5 kg, nie całe, ale pookrawałem trochę nierówności, trochę tej cienkiej końcówki odciąłem. Po tym wszystkim zostało tutaj 2 kg. Też trochę je oczyściłem, ale bez nadmiernego pietyzmu. Chwilę mi to zajmie, więc tylko opłukanie, tylko odcięcie. Z resztkami coś się oczywiście zrobi i przyprawię to, zostawiając w lodówce na 3 do 5 dni. Minimum 3, może być 5. I bardzo proste przyprawy na razie, bo to jeszcze nie koniec przyprawiania. 45 gramów soli zwykłej na tą ilość mięska. Jedna łyżeczka, znaczy od połowy do jednej łyżeczki mielonego czosnku. Kto ile chce, może dać. Za dużo tego nie powinno być. Ma być delikatny akcent i jedna płaska łyżeczka cukru. To wszystko mam tutaj przygotowane. I teraz to zamierzam pomieszać i tymi przyprawami pomieszanymi polędwiczki natrę wkładam do lodówki. Lodówka powinna dobrze chłodzić, nawet bardzo dobrze, nie powinno być w niej więcej niż 4 stopnie i w takiej temperaturze powinno to leżeć. Jeżeli ktoś ma problem z solą zwykłą, bo ja tylko taką używam, to nie ma zakazu. Oczywiście można zastosować mieszaninę z solą peklującą bądź samą sól peklującą wedle uznania. To już nikomu nic nie będę mówił. Sam sól peklującą często używam. Fakt faktem, że mieszam pół na pół ze solą zwykłą. Najczęściej. Wyjątki są. Wymieszane, obsypane, natarte, włożone do pojemnika i do lodówki. Zobaczymy się za 5 dni i powiem, co dalej. Ale to już w narracji. Koniec gadania bezpośredniego do Was. Poproszę o łapki w górę, tym razem na początku. Mam nadzieję, że to, co zrobię z tych polędwiczek, Wam się spodoba. Wykonywałem to jak do tej pory raz. Drobną poprawkę wprowadziłem. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze lepiej niż za pierwszym razem. Obsypuję polędwiczki solą z cukrem i czosnkiem. Wkładam do pojemnika. Co kilka dni będę obracał. Wstawiam do lodówki, ale w tej nie ma miejsca. Muszę do innej. Po 5 dniach robię sobie tłuczony czerwony pieprz. Rozsypuję go na polędwiczki, a potem wbijam w nie haki. Teraz je powieszę, żeby trochę obeschły, a następnie wieszam polędwiczki w lodówce na 2-3 dni. Kolejny etap: osuszanie i rozgrzewanie przed wędzeniem. Temperatura 50 stopni. Wędził będę mieszaniną buka i śliwy. Uruchamiam generator dymu. Nie zmieniam nastawy termostatu, ale sam generator dymu rozgrzeje wędzarnię po prawie 4 godzinach do ponad 70 stopni Celsjusza. Koniec wędzenia. Już o tym wspominałem. Zdjęcia w pełnym słońcu wychodzą najlepiej. No i tyle w temacie. Tak prosto się to robi. Przy minimalnym zużyciu prądu wychodzi taka piękna polędwiczka. Minimalnym, bo tylko na podsuszenie był tak naprawdę używany. Potem pracował sam generator dymu. Tam jest żarnik, grzałka 110 W i ciepło palące się z rębki. Wystarczyło około 4 godzin.
Temperatura była taka, jak widzieliście. Nastawiłem, żeby nie spadła poniżej 50 stopni, a i tak sam generator przekroczył 70. Pierwszy dzień, pierwsze godziny po ostygnięciu. Więc dzisiaj wędzone, dzisiaj próbowane. Czas zajrzeć. Kawałeczek mi się pieprzu urwał. Proszę bardzo. Nie wiem, czy nie za ciemno. Tak to wygląda. Soczyście, bardzo, bardzo dymem pachnąca. Świetna będzie, jak ostygnie w lodówce, a jest bardzo dobra. Soczysta, zachowała pełną, piękną soczystość, jak widać. Potem jeszcze pokażę, jak to wygląda po podsuszeniu. To jeszcze ciepłe wręcz. No i ja tego 1,5 godziny temu z wędzarni wyjąłem. Nie jest już odczuwalne to ciepło, ale też nie jest chłodne. Proszę, jak się pięknie na części rozrywa. Mniam. Bardzo fajna. Można ją powiesić teraz. O tej porze roku to w jakiejś chłodni albo w lodówce nie wyżej niż 15 stopni. Owodów za dużo lata. W zimie po prostu w jakimś chłodnym pomieszczeniu. Jak powisi z tydzień, będzie taka świetna podsuszona, ale jak ktoś woli ją w takiej soczystej postaci, to właśnie teraz w takim wykonaniu. Najlepiej byłoby jeszcze, jakby poleżała parę godzin w lodówce po to, żeby troszeczkę bardziej była chłodna, troszeczkę bardziej była zwarta, ale to nadal wilgotne, wspaniałe w konsystencji i w smaku mięsko. Jeszcze kawałeczek. Parę plasterków jeszcze do zdjęcia ukroję. I to tyle. Naprawdę bardzo prosto to wykonać. Swojska, domowa, na pewno zdrowsza niż handlowa wędlina. Przez 7 dni polędwiczki suszyły się. Zacnie wyschły. Spróbujmy je teraz. Tak to wygląda z bliska. Pięknie podsuszony kawałeczek polędwiczki. Oczywiście można było ją jeść na takim etapie, jak pokazałem, ale moje uwielbione wędliny to właśnie porządnie podsuszone. Podsuszone w chłodni, bo to jest lato, za gorąco, za parno, za duszno, za dużo owadów. Ale tam w chłodni mam od 8 do 12 stopni w zależności od ustawienia. I może sobie tak wędlinka wisieć. Jak widać, nie tylko ona wisi. Czas zajrzeć do środka, jak to teraz wygląda. Proszę bardzo. Od razu mocniej pachnie. Świetnie pachniało na tamtym etapie. Nie wiem, czy z tego małego kawałka pokroję. Nadal, jak widać, zachowana jest odrobina wilgoci. Bez problemu się rozrywa na kawałeczki. Przepraszam. O to chodziło. O to chodziło. Taki fajny, sękaty wygląd. Widać, też tłuszczyku się trochę wytapia.
sękaty wygląd, bo to jest oblepione czerwonym pieprzem. Poważnie podsuszone. Bardzo pachnące, ale ciągle jeszcze plastyczne mięsko i o niesamowitym smaku. Jejku, jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre. I właśnie te ziarenka pieprzu przyklejone z zewnątrz. Niezbyt intensywnego, bo czerwony nie jest najmocniejszy, ale teraz jak to się gryzie, to tą pikanterię taką fajną, punktową daje. Pyszna sprawa. Tak, jestem zadowolony. Żadne chipsy, żadne przekąski, tylko taka wędlinka. Nic lepszego nie trzeba. A w sklepie ciężko taką znaleźć. Wykonać samemu nie ma problemu. Trzeba mieć tylko ochotę, bo domowemu wędliniarzowi nikt nie zabroni wykonać tego, jak on sam chce. Chcę tak, zrobię tak. Chcę na świeżo. Mogłem to jeść ponad tydzień temu. I też byłoby dobrze. Wszystko zależy od tego, na co mam ochotę, bo to ode mnie zależy, co i jak zrobię. I takie hobby, taką pasję Wam polecam, do niej Was zachęcam, bo należy chronić tą umiejętność, ja już nie mówię mistrzowską, podstawową umiejętność wykonywania własnych wyrobów domowych, własnych wyrobów spożywczych i pakować do środka tylko to, co chcecie. Niczego więcej. To tyle, co chciałem powiedzieć. No, chciałem jeszcze więcej tutaj umoralniać, ale przecież sami wiecie, czytacie etykiety wędlin sklepowych. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, poproszę o kciuka w górę. Wyraźcie swoją opinię w komentarzu. I jeżeli macie na to ochotę, podobało się, udostępniajcie do oglądania innym. Zapraszam na kolejne odcinki. Miłego weekendu Wam życzę. Na razie, hej, cześć. Chcesz więcej przepisów z polędwiczkami wieprzowymi? Kliknij wyświetlający się na ekranie kafelek.